Zajrzałem do baka, w baku sucho. No dawaj, sprzęgło. No sprzęgło, bieg, 1, 2, 3. Bez prawa jazdy pojechałem do sąsiedniej wsi tym ciągnikiem i moim ciągnikiem był zdawany, kursanci zdawali naukę jazdy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, to jest mój samochód Land Rover. Jak i inne maszyny w moim gospodarstwie, musi być bezpieczny. A żeby był bezpieczny, musi być ubezpieczony. Zgłosiła się do mnie firma Mubi, porównywarka ubezpieczeń. Zamierzam ją przetestować. Sprawdzę, jakie mają oferty. Pomoże mi w tym syn, bo to wszystko można znaleźć w internecie. Wchodzimy na stronę, wpisujemy dane pojazdu. Porównywarka pokaże nam ubezpieczenia różnych firm. Wybieramy ofertę, która najbardziej nam odpowiada i mamy załatwione OC. Korzystając z linku w opisie dostajemy 100 zł rabatu. Dodatkowo Mubi daje 100 zł za polecenie rodziny i znajomym. Można tak zarobić do 2000 zł. Szerokiej drogi! No, drodzy internauci, witam. Pokażę dzisiaj Wam. Nie ma czym się chwalić, bo to jest stary samochód, ale nieraz pytaliście mnie na odcinkach o mojego Land Rovera, więc dziś Wam trochę o nim opowiem. To jest stary samochód, 2000 rok produkcji, z tym, że ja go kupiłem w 2015 roku w Starogardzie Gdańskim. Został sprowadzony z Belgii, a w Belgii miał tylko jednego użytkownika, jeździła nim kobieta, bo razem kupując samochód dostałem książkę tego samochodu, w której są wpisane wszystkie przeglądy samochodu. Był serwisowany, no i jest wyraźnie w dokumentach, że miał w Belgii tylko jedną właścicielkę. Dlatego może po prostu trzyma się dobrze, bo nie był zbitym samochodem. No i kupiłem go w 2015 roku w marcu i po dziś dzień to praktycznie to tylko sprawy amortyzacyjne, bo był robiony 2 razy rozrząd, bo raz zrobiłem rozrząd po zakupie, żeby mieć pewność, a drugi raz robiłem rozrząd po przejechaniu 60 000 kilometrów, robiłem w tym roku. Robiony był w warsztacie samochodowym. No i jest poza tym, no cóż, wymiana oleju, klocków hamulcowych i tak dalej. No. 2-litrowy silnik diesla, silnik rowerowski, 4-cylindrowy z turbodoładowaniem. Nieduża moc, 98 koni, ale powiem tak, wystarczy. Nie trzeba większego, żeby głowę rozbić. Nie trzeba. Absolutnie. I powiem jeszcze jedną rzecz internautom, że no to jest samochód dobry, nie jest awaryjnym samochodem. Nie ma zbyt dużo elektroniki. No oszczędny jest w paliwie, bo tak jak ja jeżdżę, to pali poniżej 2 litrów. Napęd ma oczywiście na 4 koła, ale latem jeżdżę tylko na jednym napędzie, dlatego że po prostu to jest niepotrzebne obciążenie, bo do czego? Nie jeżdżę specjalnie w terenie, tylko wyjeżdżam. Tu drogi raczej są dość dobre, twarde, do głównej drogi niedaleko. No i ten samochód sprawuje mi się dobrze. Przepraszam, poniżej 6 litrów. Poniżej 6 litrów. Pojemność jest 2 litry, pojemność silnika 2 litry, 98 koni, a spalanie to jest w granicach 6 litrów, jak się jeździ na 4
jak to się mówi, napęd na 4 koła. Natomiast ja w tej chwili mam zdemontowany wał i przez to silnik ma lżej i w tej chwili to pali znacznie poniżej 6 litrów. Dobry, po prostu ma dobre świece żarowe. W zimie nawet jak jest temperatura minus nawet 15 czy minus 20 też zapali, tylko warunek, że musi być paliwo. Paliwo musi być zimowe. Jeszcze jest jedno, że jak się w zimę tankuje to paliwo nawet zimowe, te dobre, to trzeba na zbiornik paliwa, zbiornik ma coś około tam w granicach 50 litrów, to trzeba wlać litr dobrej benzyny, tej 98 oktan. To daje to, że po prostu nie wytrąca się parafina albo denaturat. Nie wytrąca się parafina i paliwo nie gęstnieje. I nie ma problemu. Bo gdyby przyszło tak, że słyszałem o takich przypadkach, że gość miał letnie paliwo, no i przyszedł mróz poniżej między 15 a minus 20 stopni, no i niestety parafina się wytrąciła i jak to się mówi, samochód nie odpalił. Co się wtedy robi? Wtedy trzeba dolać do paliwa benzyny albo denaturatu, przynajmniej z pół litra wlać denaturatu, no i pobujać samochodem, że tak powiem, powinien odpalić. No raczej mnie to się raczej nie zdarzyło, no ale wiem, bo poprzednio jeździłem też dieslem, także w zimę to lało się albo trochę benzyny, a tej wysokooktanowej 98 oktan albo denaturat. I to jest skuteczna metoda właśnie, żeby się parafina nie wytrąciła. Pierwszy samochód w życiu to mój, to był samochód taki wspólny. Jeździł ojciec, jeździł ja. To był duży Fiat 125P wersji eksportowej akurat, bo ojciec odkupił go od kobiety rocznego. Kobieta kupiła go za $, w Olsztynie, a ojciec odkupił od kobiety po roku czasu. No ale no cóż, te samochody to był tylko 125P. No. Miały to wadę, że blachy, to było robione przez Polaków, blachy były słabe, zasiarczone. Użytkował go chyba około 10 lat. W tym czasie już był cały malowany i konserwowana była podłoga i pomimo wszystko podłużnice poszły. A jak poszły podłużnice, to już słabo było z prowadzeniem tego samochodu, było niebezpiecznie. No i niestety ojciec, o ile się nie mylę, to kupił nową karoserię i przekładkę zrobili. A w międzyczasie dostał jeszcze, kupił FSO, te FSO też krótko użytkowo, a z rok czasu już ja FSO nie jeździłem, ale wcześniej jak tu trochę się zapomniałem, bo jak ojciec sprzedał tego dużego Fiata, nawet źle, proszę pana, źle, bo jak w wojsku służyłem, to ojciec kupił Wołgę, Gaz-24. Teraz sobie to wszystko przypominam, to pierwsze jeździłem to Wogo. No to ojciec, to był samochód ojca, ale też ja jeździłem. No to wiadomo, samochód duży, ciężki, silnik, benzyna. No tam niedługo jeździliśmy, ze 2 czy 3 lata i ojciec sprzedał go na giełdzie w Gdańsku i kupił właśnie to FSO. No to by był taki samochód już, też źle mówię, cały czas źle mówię. Kupił te 125P od tej kobiety w Olsztynie. No to już był samochód taki nowszy, szybki. No miał 1500 silnik, pojemność, miał dobre przyspieszenie, to wtedy uważali, że to jest coś, ten samochód taki, ta brzytew. A ja powiem to tak ogólnie, był to słaby samochód, bo bardzo miał słabe blachy, bardzo słabe, miał problemowe hamulce. Oczywiście tarczowe hamulce i te zaciski ciągle się tłoczki blokowały, ciągle tam było tak. Ciągle były problemy z hamulcami, to resory pękały, bo tył miał na resorach. No także samochód wielce problemowy, powiem, wielce problemowy. W ogóle te 125P to była jakaś totalna pomyłka. Przecież kupili licencję u Włochów, ale w tym czasie podobne samochody
Fiat produkował, to we Włoszech to były o wiele lepsze samochody, o wiele mocniejsze, lepiej wykonane i niestety. Nasi Polacy to słynęli z tego, że zaraz zaczęli dawać byle jakie materiały, byle jakie blachy, no i tak to już się stało, że ten duży Fiat to naprawdę to był samochód problemowy. Źle go wspominam. To nie był mój samochód, tylko ojca. Później ojciec jeszcze miał FSO. To FSO krótko użytkował, no a dalej już nie będę mówił, bo to były samochody ojca. Nie będę o nich opowiadał, bo ojciec ich miał chyba z 9 albo 10 za swego życia, bo pierwsza to była w ogóle Warszawa. Garbus była kupiona bodajże w 1966 roku, albo nawet 5. To jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej. No później zmienił ich dużo, ale wrócę do tematu moich samochodów. To moim pierwszym własnym samochodem to był Mercedes 123, tak zwana beczka. To ten samochód był dobrym samochodem, choć to był stary samochód, bo to był bodajże 76 czy 7 rok, ale też sprawował mi się dobrze, jeździłem w nim parę lat. Później kupiłem Nissana i to wszystko były diesle, bo Mercedes był dieslem i ten Nissan też, Nissan Bluebird, czyli z angielskiego to było błękitny ptak. No ten samochód taki też był oszczędny w paliwie, bo to Nissan, 2 pojemność, dobrze się on sprawował, ale on już tam miał słabe blachy po prostu, no i też tam pojeździłem nim parę lat i kupiłem Forda Sierra 7-letniego. Tu już był silnik benzyna. No poszłem na to, że był bardzo w dobrym stanie. Kupiłem go w Olsztynie, w komisie. No to tym samochodem jeździliśmy ładnych kilkanaście lat. Bo jeździłem ja i syn Daniel jeździł i dobrze on się sprawował. No i jeszcze nie rzuciłem go na złom, tylko sprzedałem go chłopakowi, a kupiłem sobie właśnie tego Land Rovera. I to był 2015 rok, no i jeżdżę nim po dziś dzień. No i jeszcze będę jeździł, póki jak to się mówi się da, jeszcze na blachach nie ma śladu korozji, jak widać, no nie. Czyli blachy ma mocne. Także jest, powiem krótko tak, no nie będę go wychwalał, ale ogólnie jest dobrym samochodem. I chyba jak następnego będę, jeżeli dożyję, będę kupował, to też kupię Land Rovera. Bo jak patrzę, to tak z tych wszystkich samochodów, które miałem, no nie powiem, no tamte też były, ale tu jest potrzebny taki samochód, który ma trochę wyższe zawieszenie. Bo nieraz w zimę jest trochę śniegu, gdzieś trzeba wyjechać, nawet gdzieś do sąsiedniej wsi tego, no i już taką osobówką to są problemy, bo nie zawsze gmina zdąży drogi na czas odświeżyć, czy gdzieś jakaś kolejna. Fordem na przykład mieliśmy takie zdarzenie, że kosiłem kombajnem w sąsiedniej wsi, no i rano trzeba było, kombajn nocował tam w sąsiedniej wsi, rano trzeba było dowieźć parę galonów paliwa, żeby dolać do kombajnu. No i jechaliśmy z synem, syn prowadził i na polnej drodze był nieduży kamień i jechaliśmy Fordem Sierra, miska olejowa. Kamień trafił na miskę olejową i niestety zgubiliśmy olej silnikowy. I wleliśmy paliwo, bo to stało się niedaleko tego gospodarstwa. A Daniel wracał, przyjechał kawałeczek, usłyszał, że silnik mu coś głośno chodzi. Wtedy stuknęło mu do głowy, że może ten właśnie kamień rozwalił miskę. No i tak było. Ale o dziwo, uciekł olej, przejechał może z kilometr, silnik się nie zatarł. Nie zatarł się silnik. Wrócił do tego, wziął pomoc. Szwagier go ściągnął na holu tutaj. No a sam pojechał na szrot do Olsztyna i tam jeszcze znalazł tą miskę olejową do tego Forda i miska została wymieniona, wlany olej i samochód jeszcze chodził ładnych parę lat i tak żeśmy go sprzedali. Silnik się nie zatarł. Zobaczcie, jaki był silnik. To był silnik Forda, 2-litrowy, benzyna, 2 DOHC, czyli miał 2 wałki rozrządu. Tak, o ile dobrze, tak. I naprawdę był
No wiadomo, palić palił, bo to benzyna była, także jak się, z tym, że Ford miał dobre przyspieszenie, bo on tam miał tych koni, bodajże dokładnie nie pamiętam, powyżej 100 miał, 115 czy 117, jak nie lepiej. To już dawno było i po prostu tam nie będę tam sobie łamał łba, bo to nie jest tu ważne, tylko że miał bardzo dobre przyspieszenie, a w paliwie no 10 spalił tej benzyny dobrej. Także ogólnie też był mocnym samochodem, nie powiem, no Fordy. Tylko że blachy miał słabsze niż rower, niestety. Rowery mają lepsze blachy. To nie jest nawet moja opinia, tylko tak mówią samochodziarze, bo tak słyszę trochę, jako nieraz tam mówię, nie jestem fanem samochodów, absolutnie. To jest, trzeba przejechać, coś tam załatwić, ale nie, że samochód to jest tam bóstwo, absolutnie. Nie. O, te traktory stare są ważniejsze niż ten samochód, bo one pracują. A samochód to tylko służy do przejazdu. To już mniejsze prace wykonuje. Jak się wsiadłem, ja naukę jazdy robiłem, uczyłem się na samochodzie Żuk. Popularny polski Żuk. Wiadomo, to były takie samochody, miały warszawskie silniki, tego tam się też siedziało wysoko. No był taki, to samochód taki był dość toporny, no ale jeździło się Żukiem. Nie miałem problemów zbyt wielkich, dlatego że ja parę ładnych lat pracowałem już, jak poszłem na kurs, to ciągnikami robiłem w polu parę lat wcześniej, takimi jak Zetor na niskich kołach sąsiada, bo parę razy miałem go w rękach, albo ojciec kupił 28, to był Ursus C328 i też jeździłem po polach bez prawa jazdy. W 1971 roku, to była wczesna wiosna, poszłem na kurs samochodowy i jednocześnie ciągnikowy. No i no cóż, nie miałem problemu z tym Żukiem. Jazda po placu, wsiadłem do Żuka i pojechałem, dlatego że już się jeździło ciągnikiem. To ten instruktor, co był, mówi, ty musiałeś już czymś jeździć, ja byłem ciągnikiem w polu. No bo to widać, mówi, od razu nie było problemu. Ze sprzęgłem, z hamulcem, ze zmianą biegów, no tam było takie coś na początek, pierwszy kurs, pierwsza nauka w ogóle z samochodem, to było tak, suchy pedalarz tak zwany. Stał taki samochód stary, tam tylko były pedały sprzęgła, hamulca i gazu. No i trzeba było na sucho sprzęgło i bieg, 1, 2, 3, bo Żuk miał 3 biegi i wsteczny. No i tak ten instruktor siedział i tak w kółko, no dawaj, sprzęgło. No sprzęgło, bieg, 1, 2, 3, wsteczny. No i tak wałkował, ale mnie za długo nie wałkował, bo zobaczył, że mnie ta noga tam chodzi i te biegi przerzuca, bo tam biegi się przerzucało, lewarek zmiany dźwigni biegu był pod kierownicą. No i cóż, poza tym ciągnik. Ciągnik wiadomo też nie było żadnego problemu, bo ja ciągnikiem wcześniej pracowałem, także jak doszło do egzaminu, to były czasy bajańskie. Bez prawa jazdy pojechałem do sąsiedniej wsi tym ciągnikiem i moim ciągnikiem był zdawany, kursanci zdawali naukę jazdy. To się odbywało tak, dziś to wiadomo, trzeba jechać do Olsztyna, są większe wymagania. Kiedyś to wyglądało śmiesznie, no ale niestety takie były czasy. Żeśmy się przejechali po placu tym ciągnikiem, trzeba było wyjechać na drogę, dać kierunkowskaz na główną drogę. Na głównej drodze skrzyżowanie było zawrócić, wjechać z powrotem do wsi, no i pojechać prosto, a później cofnąć tam w podwórko i jeszcze raz wyjechać z tego podwórka. No i egzamin był zaliczony, ale byli tacy kursanci, że niestety tego egzaminu nie zdali. Bo im coś nie wyszło, no i niestety. To było, to powiem, śmieszne, że pojechałem, bo przecież ja zdaję dzisiaj egzamin, to czułem się, że jakbym miał prawo jazdy. Policji wiadomo, wtedy ruch był na drogach bardzo mały. Do sąsiedniej wsi, która jest stąd oddalona o 6 km, pojechałem i wróciłem bez prawa jazdy, chociaż zdałem egzamin, ale prawo jazdy dopiero zostałem tam za tydzień chyba, czy 2, dokładnie już nie pamiętam. No i tak wszystko się odbyło, no nie? No takie fajne wspomnienia. No wie pan, no takie trochę cieszyłem się, że mam samochód, no bo samochód potrzebny jest, wiadomo. No, samochodem łatwiej jest pojechać prędzej do miasta, wygodniej, no nie no.
cieszyłem się, trochę się cieszyłem. Ale może bardziej się cieszyłem z pierwszego ciągnika niż z pierwszego samochodu, dlatego że jak się chodziło za końmi w polu i całe dnie nieraz, no to wiadomo, to była ciężka praca, a jak już się siadło, to się bardzo chciało, że mieć ciągnik. Także jak pierwszy ojciec ciągnik kupił, to się bardzo cieszyłem, że mam ciągnik. Ojciec pojechał do miasta, a ja tak zajadle dookoła gospodarstwa jeździłem. Tu jakiś korzeń dzikiego, czarnego bzu wyrywałem, który uważałem, że jest niepotrzebny. No traktor miał, mi się zdawało, siłę, bo można było trochę ten korzeń podnośnikiem hydraulicznym, prawda, podnieść, poderwać. No i tak jeździłem dookoła gospodarstwa, że aż zapomniałem, że mam paliwa w baku niedużo i gdzieś tam jest po tamtej stronie oczyszczalni, tam za świerkami w polu zgasł. Zajrzałem do baka, w baku sucho. No nic, paliwa dolałem. Jeszcze nie bardzo byłem, nie wiedziałem co zrobić, więc... Ale ojciec miał ESA. To zaświtało mi w głowie, że jak ojciec miał tego ESA, jak mu się zapowietrzył, to odkręcał gdzieś na pompie wtryskowej, no i zacząłem medytować. Aha, tu jest jakiś na pompie wtryskowej, tu jest jakaś śrubka, tu jest coś, można odkręcić, tu jest pompka zasilania, można przepompować, no i przepompowałem i pokazało się paliwo. Jak to się mi odezwały się wtryskiwacze, że tego, no jeszcze bodajże odkręcałem na krucicach, żeby mieć pewność, no i powietrze uciekło, przepompowałem, no i zakręciłem, jak to się mówi, rozrusznikiem, no i radość, traktor chodzi, dalej można jeździć. Aż jeździłem do wieczora, aż krowy nie wczas karmiłem. Ojciec wrócił z miasta, co jeszcze obrządek? Ale ojciec pewnie kapnął się, że ja nie mogę tym traktorem się nacieszyć. No, takie wspomnienia mam. Ale teraz to już wie pan, już traktorami się najeździłem różnymi w życiu i także też mnie za bardzo to nie bawi, no ale no trzeba, nieraz trzeba jechać, to się jedzie. Dosłownie jestem takim kierowcą, że jak wyjadę w miesiącu parę razy, kiedyś nawet więcej jeździłem, teraz może niedużo, wyjadę parę razy do miasta czy gdzieś tam. No także nie będę tu się chwalił, bo samochodami raczej mało jeździłem, a ciągnikami to się najeździłem. To całe dnie, bo zresztą też pracowałem zawodowo w Bieszczadach, to na ciągniku w lesie, także drewno wywoziłem z lasu, także też tam pojeździłem. No i tutaj też, jak to się mówi, ciągnikami, jak się robi w polu, to nieraz się robiło tymi mniejszymi ciągnikami, to od rana do nocy. Nieraz 330 czy jumzem to orałem całą noc. Przyjechałem przed godziną 5 rano, wypiłem szklankę czy tam kubek kawy zbożowej, no i szło się krówki doić. Krówki się wydoiło, zrobiło się obrządki, dolało się paliwa do ciągnika i dalej się jechało orać. No bo wiadomo, plugi zwykłe, bez zabezpieczeń, lemiesze się urywały w ziemi. Tu na naszych terenach jest bardzo dużo dużego kamienia, który niestety łamie lemiesze. No i także to schodziło czasu po prostu, bo nawet wiadomo, złamie się lemierz, no trzeba plug podnieść, zgasić ciągnik, wymienić lemierz, a to żera czas po prostu. Kiedyś orałem w nocy, to chyba urwałem 3 czy 4 lemiesze. Nawet dziś bym to pole pokazał, gdzie to jest, tam 2 hektary orałem w nocy. Żarło mi to czasu właśnie, bo ta wymiana lemieszy. No i dobra, dziękujemy. Miałem taką przygodę z tym samochodem, że kiedyś rano przychodzę, bo chciałem zajrzeć do po prostu, czy mam stan płynu, czy tego, no a tutaj była ta tapicerka pod maską, była po prostu wyżarta. Kuna mi wyżarła, nie wiem czemu. Czemu? No bo kuny takie są. Dobrze, że mi nie pogryzła gdzieś instalacji elektrycznej, tylko po prostu wyżarła mi tę tapicerkę. Ale Daniel kupił ją na szrocie, no i wymienił, widzę, jest cała, no w porządku jest, bardzo dobrze. Teraz o tej jesieni wymienił, bo dosłownie jeździłem chyba ze 2 czy 3 lata z taką wyżartą. Bo kuna wyżarła, tam pod spodem jest jakaś taka, jak to powiedzieć,
wata, nie wata szklana, jakieś takie tworzywo, które po prostu tłumi pracę silnika. No i jak ona wygryzła tutaj tego, to sypało to mi się tutaj te śmieci, no nie ogarnęłem i tak trochę tam ogładziłem to i tak się jeździło. No ale widzę, jest całe, dobrze, że wymienił, no. No co poza tym, no co akumulator, wymieniłem akumulator, zakładam Warty, bo to są dobre akumulatory niemieckie, Warta. Taki był oryginalny, jak kupiłem, to jest drugi akumulator. Też już jeżdżę na nim ładnych parę lat. Na pierwszym jeździłem bodajże 7 czy 8 lat, jak kupiłem. No to dobry, prawda? I kupiłem go z tym akumulatorem. I chodził mi aż 7 czy 8 lat. Jak nie 9. Także polecam. Naprawdę dobry akumulator. Mieć OC i patrzeć na znaki drogowe. Jest 40, jadę 40. Ja kiedyś jeździłem szybko. O, jeździłem szybko, szczególnie jak miałem Forda Sierra. To nie lubiłem, jak ktoś mi wyprzedzał. Ale jak zauważyłem kiedyś, że tak... Już nie pamiętam, jakim samochodem wtedy jeździłem. Ale po prostu, że wyprzedził mi samochód jakiś dobry zachodni. Przejechałem parę kilometrów, a ten samochód jest w rowie. Do góry kołami. No to... Zrozumiałem. Także teraz na drodze jest 70, jadę 70. A jak nie ma ograniczeń, to 90 nie przekraczam. Jadę 80 parę, spokojnie. Lubię taką jazdę, nie lubię teraz szybkiej jazdy, w ogóle nie lubię, bo to po prostu jest niebezpieczne, no po co? Rozwalić samochód i mieć problemy, po co? Przecież te człowieka parę minut to, nie, jak to się mówi, nie zbawi. Wolę się spóźnić pół godziny czy kilkanaście minut niż siedzieć w rowie i mieć rozbity samochód. Także nie polecam. Raczej absolutnie nie. Mówię, po prostu patrzeć na znaki drogowe. Ile jest na znaku drogowym, tyle jechać. Przyprowadziłem ten samochód, to było dosłownie 4 marca. Śnieg leżał, jeszcze mokry śnieg leżał. Dzień był bardzo zimny taki. To Krysia jak wsiadała, to powiedziała, kurde, ale kupiłeś wysoki samochód. No nie, bo on jednak do niego wysoko się wsiada i wysoko się siedzi. No ale przewiozłem je, wiesz, mówi, ale fajnie się jedzie, bo się wysoko siedzi i wszystko się widzi. No i tak później była zadowolona, że po prostu, no mówi tak. No i te kółko z tyłu ma tam na klapie. Fajne takie, to widać, że trochę to zatrąca terenowym samochodem, no nie? Także przekonałem się szybko, że to jest taki samochód no dość wygodny, dość dobry. No. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.